Zapraszamy na spokojny spacer po Dusznikach Zdroju, jednym z najpiękniejszych uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej. Odkryjemy razem historyczne kościoły, unikatowe muzeum papiernictwa i magiczny park zdrojowy. Witajcie w miejscu, gdzie czas płynie wolniej. Z parkingu przechodzimy na ulicę Słowackiego i po chwili jesteśmy przy kościele polsko-katolickim pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Świątynia ta została wzniesiona w 1845 roku jako zbór ewangelicki Szwedzkiego Związku Gustawa Adolfa. Jest to ceglana jednonawowa budowla o neogotyckich i historyzujących cechach z charakterystyczną wieżą, której hełm ukończono w 1893 roku. Wnętrze zachowało XIX-wieczny wystrój, w tym ołtarz, ambonę i organy. Przechodzimy na Stary Rynek, serce Starego Miasta, którego układ urbanistyczny sięga jeszcze średniowiecza. Otaczają go zabytkowe kamienice, odbudowane po Wielkim Pożarze w 1844 roku w stylu renesansowym i barokowym. Ich elewacje, choć noszą ślady historii, tworzą harmonijną i dostojną całość. W centralnej części placu stoi figura wotywna Matki Bożej z Dzieciątkiem, wzniesiona w 1725 roku jako podziękowanie za ocalenie miasta przed zarazą. Obok niej znajduje się replika pręgierza, symbolu dawnego wymiaru sprawiedliwości, postawiona w 2004 roku w miejscu historycznego oryginału. Rynek pamięta czasy, gdy Duszniki były ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym. Dziś zaprasza do powolnego spaceru i kontemplacji minionych wieków. W lecie pluska woda w niewielkiej fontannie, dodając placowi uroku i świeżości. Z rynku odchodzi w dół ulica Mickiewicza. Gdybyśmy poszli nią, doszlibyśmy na początek ścieżek w parku zdrojowym. Zanim tam pójdziemy, idziemy wpierw ulicą Kłodzką ku kolejnym ciekawym atrakcjom turystycznym. Już z daleka widzimy kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Kamień węgielny pod obecną świątynię położono w 1708 roku, a budowę ukończono w 1730 roku. Kościół ten wybudowano na miejscu starszych budowli sięgających XIV wieku. Historia tego miejsca obejmuje okresy katolickie i protestanckie, pożary oraz odbudowy. Wszystko to ukształtowało dzisiejszy dostojny wygląd kościoła. Przed kościołem znajduje się pomnik Jana Pawła II, a wokół świątyni nagrobki z przykościelnego cmentarza, w tym polskich kuracjuszy, między innymi oficerów walczących pod rozkazami księcia Józefa Poniatowskiego. To miejsce emanuje powagą historii i głębią wiary.
Wnętrze zachwyca bogatym barokowym wyposażeniem. Największą uwagę przyciąga niezwykła ambona z 1722 roku, dzieło Michała Kisslera. Ma ona kształt wieloryba z rozwartą paszczą, w której kaznodzieja staje się współczesnym Jonaszem, symbolem nawrócenia i zmartwychwstania. Ambona bogato zdobiona jest figurami ewangelistów, sceną wizji Ezechiela, doktorami Kościoła Zachodniego, zwieńczona jest Chrystusem w chwale. Wychodzimy z kościoła. Idziemy dalej ulicą Kłodzką do następnego ciekawego miejsca. Nad brzegiem Bystrzycy Dusznickiej stoi jeden z najcenniejszych zabytków techniki w Polsce. Dawny młyn papierniczy, w którym obecnie mieści się Muzeum Papiernictwa. Początki tego miejsca sięgają co najmniej 1562 roku, a możliwe, że obiekt istniał już wcześniej. Na początku produkowano tutaj papier czerpany, a z czasem zakład stał się ważnym ośrodkiem papierniczym. Dziś w tym budynku działa Muzeum Papiernictwa, które pokazuje historię papieru i dawnych technik jego wytwarzania. Sam budynek ma bardzo charakterystyczny, malowniczo rozczłonkowany kształt. Zwracają uwagę jego różne części, kryte gątem dachy oraz ozdobne, wolutowe szczyty. Całość wygląda jak połączenie dawnego zakładu przemysłowego z reprezentacyjną, niemal pałacową architekturą. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się też teren z dawnymi zabudowaniami pomocniczymi, a cały obiekt leży przy głównej drodze wjazdowej do miasta, więc od razu przyciąga wzrok turystów.
Obok budynku nad rzeką rozciąga się plenerowa ekspozycja wielkogabarytowych maszyn papierniczych oraz ogród roślin włóknistych, z których kiedyś wytwarzano papier. Wracamy ulicą Kłodzką do ulicy Bohaterów Getta. Idziemy nią w kierunku Parku Zdrojowego. W przeszłości do Dusznik przyjeżdżało wiele znanych postaci, a lista jest naprawdę imponująca. Przebywał tutaj w 1826 roku Fryderyk Chopin, który był tu na kuracji i dał w mieście też 2 koncerty. Wcześniej, w 1669 roku, w Dusznikach zatrzymał się król Jan Kazimierz, jadąc po abdykacji do Francji. Wśród późniejszych i równie znanych gości byli także Felix Mendelssohn Bartholdy, kompozytor słynnego Marsza Weselnego, Ludwik Zamenhof, twórca języka Esperanto, święta Edyta Stein, znana jako Teresa Benedykta od Krzyża, uznawana za patronkę Europy, a nawet święty Jan Paweł II, papież, który był tu jeszcze jako ksiądz. Tymczasem znajdujemy się już na ulicy Mickiewicza, o której wspomniałem, gdy opuszczaliśmy rynek. Idziemy dalej w kierunku Parku Zdrojowego. Historia Dusznik-Zdroju sięga głęboko w średniowiecze. Na przełomie X i XI wieku w okolicy istniała drewniana warownia związana z rodem Panowiców, a z czasem rozwinęła się osada handlowa. Pierwsza pisemna wzmianka o samym mieście pochodzi z 1324 roku, a w 1346 roku Duszniki zostały lokowane na prawie niemieckim i uzyskały prawa miejskie. Lecznicze właściwości tutejszych wód znane były już w XV wieku, lecz dopiero w 1748 roku przeprowadzono pierwsze naukowe badania źródeł. W 1769 roku Zimny Zdrój został oficjalnie wpisany na listę źródeł leczniczych Prus, co zapoczątkowało rozwój uzdrowiska. Od tego czasu Duszniki przyciągają kuracjuszy z całej Europy. Przez wieki miasto należało do różnych państw i regionów: Czech, Prus, Niemiec, a po II wojnie światowej do Polski. Dziś Duszniki-Zdrój to spokojne uzdrowisko liczące niecałe 4000 mieszkańców. Zachowało swój kameralny charakter, bogatą historię i unikatową atmosferę, w której uzdrowiskowa tradycja splata się z pięknem górskiej przyrody. Wchodzimy do Parku Zdrojowego, a serce Dusznik-Zdroju bije właśnie w Parku Zdrojowym, zabytkowym, uzdrowiskowym ogrodzie o powierzchni ponad 5 hektarów, wpisanym do rejestru zabytków. Jego regularny, kompozycyjny układ zaczął kształtować się na początku XIX wieku wraz z rozwojem uzdrowiska. Park jest miejscem prawdziwego spokoju i harmonii.
W centralnej części parku stoi pijalnia wód mineralnych z pierwszej połowy XIX wieku, w której można skosztować leczniczych wód mineralnych. Nieopodal wznosi się dworek imienia Fryderyka Chopina, teatr zdrojowy, w którym młody kompozytor dał swoje pierwsze koncerty zagraniczne. Park ozdabia także kolorowa fontanna, jedna z najwyższych w Polsce, oraz pomniki upamiętniające Chopina. To miejsce, gdzie uzdrowiskowa tradycja, muzyka i piękno natury tworzą wyjątkową, kontemplacyjną atmosferę. Poranek budzi dusznik i mgłą nad trawą. Wchodzimy w ciszę, co leczy każdy żal. A lekki szepczą liśćmi tak łagodnie, jakby ktoś obiecał nam spokojny dalszy dal. Pod stopą drobny żwir, nad głową stary kasztan. Powoli zwalnia bieg spóźniony miejski czas, a w pierwszej kropli z nieba śni już blask, gdy przy Feliksie śmieje się nam chłodny wiatr. Idziemy znów przez park zdrojowy, gdzie woda śpiewa własną pieśń. Feliks i Agata niosą zdrowy szept, co koi w sercu deszcz. Pijalni wód świat zwalnia kroku, pieniawa Chopina gra nam w tle. Jan Kazimierz ma smak spokoju i dusznik echo w sobie niesie też. Agata czeka w cieniu drzew dostojnie, kieliszek chłodny drży w spracowanej dłoni. W jej smaku mieszka wiara, że powoli ułoży nam od nowa wszystkie dni i sny. Mijamy cicho kolejne sanatoria, na balkonach ktoś macha z kocem w kratę. W oknach odbija się kurortu historia, głęboka jak oddech wzięty tutaj za miastem. Idziemy znów przez park zdrojowy, gdzie woda śpiewa własną pieśń. Feliks i Agata niosą zdrowy szept, co koi w sercu deszcz. Pijalni wód świat zwalnia kroku, pieniawa Chopina gra nam w tle. Jan Kazimierz ma smak spokoju i dusznik echo w sobie niesie też. W pijalni cisza brzmi jak sali koncertowej, to w szkle drży melodia wody, co przetrwa każdy czas. Pieniawa Chopina jak preludium dla nas tu napełnia wodą naczynia, napełnia światu mrok. Jan Kazimierz powoli płynie w żyłach, jak kronikarz, co zapisał każdy ślad. Gdy spojrzysz w oczy ludzi przy stolikach, zobaczysz, jak odzyskują własny świat. Idziemy znów przez park zdrojowy, gdzie woda śpiewa własną pieśń. Feliks i Agata niosą zdrowy szept, co koi w sercu deszcz. W pijalni wód świat zwalnia kroku, pieniawa Chopina gra nam w tle. Jan Kazimierz ma smak spokoju i dusznik echo w sobie niesie też. A kiedy zmierzch rozleje purpur światła, kolorowa fontanna tańczy w nocny czas. Każdy strumień barwą sny odpala, jakby chciał na zawsze tu zatrzymać nas. Zielony staw jak lustro dawnej bajki, w odbiciu liści pisze nowy wiersz. Na wodzie koła jak miękkie znaki, że życie może tu inaczej brzmieć. Przy zielonym stawie siadamy bez słowa, ławka pamięta wielu przed nami już. Nad nami cicho park korony
ramiony składa jak dłonie, co osłaniają nas od burz. Daleko szumią wciąż te fontanny, głosy i kroki niosą się przez mrok. Tu każda chwila staje się historią, która przyciąga nas tu znów za rok. Wracamy znów przez park zdrojowy, z kieszeni sypie się nam czas. Felix i Agata, strażniczki zdrowia, mrugają wodą, żegnając nas. Pijalni wód, ucichły kroki, pieniawa Chopina śni swój sen. Jan Kazimierz zapisze w mroku, że wróci tutaj jeszcze jeden dzień. Gdy miasta zgasną, cichy gwar, w pamięci mamy wciąż ten prosty szlak. Klikam play i już wiem, że znów ruszamy w drogę. Ulice miast witają mnie za ekranu jak na żywo. Brukowane plejce szepczą, wieże patrzą w niebo, a każdy kadr prowadzi tam, gdzie jeszcze mnie nie było. W bramach starych kamienic czas po cichu wciąż się chowa. Z tabliczek z nazwą ulic odczytuję dawne słowa. Na rynku gwar, w zaułkach wiatr, w murach dawnych echa kroków. Jakby historia chciała nam opowiedzieć kilka zwrotek. Tak blisko tutaj, choć przez ekran świata drzwi zabierasz tam, gdzie jeszcze nie sięgają moje sny. Od morza aż po góry, od miasteczek aż po las, mam Polskę na wyciągnięcie ręki, kiedy włączam jeszcze raz. Tak blisko tutaj, każdy kartonowy szlak. Zwiedzamy razem, choć mnie dzieli od tych miejsc pół świata. Gdy planuję swoją drogę, szukam jej wśród twoich tras, bo wiem, że będzie na mnie czekać, kiedy włączę jeszcze raz. Małe rynki, wielkie dzieje, gdzieś na bocznych, cichych szlakach. Krzywe schody, stare mosty, wieże dzwonnic nad dachami. Tu legenda miesza się z zapachem kawy w małej kawiarni, a ty pokazujesz wszystko, jakbyś był przewodnikami. Daty wmurowane w ściany, herby miast na starych bramach, opowieści o powstaniach, o pożarach, dawnych planach. Zabytkowy ratusz milczy, ale kamera go otwiera i z każdą klatką bardziej wiem, dokąd pojadę jutro rano. Tak blisko tutaj, choć przez ekran świata drzwi zabierasz tam, gdzie jeszcze nie sięgają moje sny. Od morza aż po góry, od miasteczek aż po las, mam Polskę na wyciągnięcie ręki, kiedy włączam jeszcze raz. Tak blisko tutaj, każdy kadr to nowy szlak. Zwiedzamy razem, choć mnie dzieli od tych miejsc pół świata. Gdy planuję swoją drogę, szukam jej wśród twoich tras, bo wiem, że będzie na mnie czekać, kiedy włączę jeszcze raz. Tu każdy kadr to zaproszenie, by zejść z autostrady w bok, zatrzymać czas na chwilę dłużej, usłyszeć starych murów głos. Tu każde miasto ma swój sekret. Kończymy nasz spacer po Parku Zdrojowym w Dłużnikach Zdroju. Wciśnij łapkę w górę, napisz komentarz do filmu i zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Tak